Tydzień temu miała miejsce bardzo poważna katastrofa związana z zawaleniem się dwóch zapór na rzece Derna w północnej Libii i zalaniem miasta Derna, które spowodowało śmierć od 10 do 20 tysięcy ludzi. Powódź spowodowana tą katastrofą jest więc jedną z trzech największych takich katastrof w historii człowieka. Jest to więc wydarzenie ogromne. Spójrzcie, jak wyglądało to na zdjęciach satelitarnych przed i po tym zalaniu. Jak widzicie, położone blisko rzeki zabudowania zostały po prostu zmiecione z powierzchni ziemi, a zalane zostało praktycznie całe miasto. Fala powodziowa miała wysokość 7 metrów. Zapory na rzekach nie zawalają się jednak same z siebie. Tutaj bezpośrednią przyczyną zawalenia się tych dwóch zapór na okresowej rzece Derna, która przez większą część roku pozostaje sucha, były rekordowo wysokie opady, ekstremalnie wysokie opady, związane z cyklonem czy też huraganem Daniel, który przemieszczał się nad północną Libią w dniach 10-11 września bieżącego roku. Opady te wyniosły ponad 400 mm w ciągu doby. Dla porównania, na obszarze Polski średnia wysokość opadów w ciągu roku wynosi 600 mm, więc mamy 2/3 rocznego opadu w ciągu doby nad takim pustynnym regionem. Tutaj widzicie zobrazowania satelitarne tego cyklonu. Przeniesiemy się teraz na mapę. Zobaczymy sobie, gdzie były te dwie zapory. Tutaj jest samo miasto. Oczywiście zdjęcie satelitarne w Google Mapsie przedstawia je jeszcze przed tą katastrofą. I tutaj jest jedna z zapór o wysokości 45 metrów i pojemności 1,5 miliona metrów sześciennych. Jak widzicie na tym zdjęciu satelitarnym w Google Mapsie, jest sucha. Wadi Darna, czyli dolina tej rzeki okresowej, jest zarośnięta i w zasadzie żadnego przepływu tutaj nie widać. A kawałek wyżej zlokalizowana jest, czy też raczej była, druga zapora, wysoka na 75 metrów, której pojemność to z kolei 18 milionów metrów sześciennych. Więc te obie zapory wypełniły się podczas tej powodzi. No i po prostu zostały przerwane. Patrzcie, przed tym wydarzeniem, 7 września, było zupełnie sucho. Żadna z tych zapór nie gromadziła ani trochę wody. Ani jedna, ani druga. Więc ten cały opad, który spadł, zdążył wypełnić zapory i przerwać obie z nich. I to, o czym trzeba tutaj powiedzieć, to to, że tutaj widok mamy po tej katastrofie, to to, że przerwanie tych zapór było czymś, czego należało się spodziewać. W artykule opublikowanym jesienią zeszłego roku, którego nie podejmę się oczywiście tłumaczyć wam, no ale sam abstrakt jest akurat po angielsku, hydrolog z Uniwersytetu w Libii ostrzegał o tym, że zapory na rzece Derna powinny być naprawiane, remontowane, ponieważ bez tego prawdopodobna jest bardzo taka katastrofa, jaka nastąpiła. No i właśnie, zapory te nie były naprawiane, remontowane, utrzymywane od 20 lat według burmistrza tego miasta, więc to jest oczywista przyczyna, ale nie jest oczywiste, czy jakby nawet były one utrzymane w należytym stanie, to czy do takiej katastrofy by nie doszło, ponieważ projektowanie zapór w latach 70. raczej nie zakładało tak ekstremalnych opadów, które można wiązać, myślę, że ze sporą pewnością ze zmianą klimatu. No i kontekst tego wszystkiego jest taki, że takich katastrof będzie coraz więcej. 2 lata temu
został opublikowany taki raport o starzejącej się infrastrukturze do magazynowania wody, czyli po prostu o starzejących się zaporach, jako o narastającym globalnym ryzyku. I w tym raporcie znajdziemy trochę takich ciekawych informacji, wykresów, na przykład lata powstawania dużych zapór na świecie. Jak widzicie, najwięcej ich powstawało w latach 50. i później w latach 70., a następnie już ta ilość powstających zapór była mniejsza w związku z wyczerpaniem najbardziej korzystnych miejsc przede wszystkim do budowy. Trochę wcześniej te zapory duże były budowane w Stanach Zjednoczonych, generalnie w Ameryce Północnej, ale większość w Stanach. Nieco później w Azji przypadł ten największy pik. W Europie też on miał miejsce nieco wcześniej. No i w Afryce nieco później, w latach 80., 90. budowano tam najwięcej zapór, więc w Afryce akurat większość zapór jest jeszcze znacznie nowsza niż te w Ameryce, czy w Europie, czy w Azji. Te zapory w Libii były zbudowane w latach 70. przez jugosławskie przedsiębiorstwo. To, co jest w tym raporcie ciekawe, to jeden z wykresów, który pokazuje ilość katastrof budowlanych, czyli zawalenie się zapór w czasie. Jak widzicie, ta ilość bardzo szybko rośnie. I przewidywania są takie, że ilość katastrof budowlanych właśnie tego typu, jak teraz w Libii, będzie coraz większa. Związane jest to po prostu z tym, że zapory będą się starzeć, jak i z tym, że wraz ze zmianą klimatu będziemy mieli coraz więcej tego typu zdarzeń pogodowych, bardzo ekstremalnych, o większej mocy, że tak powiem. Tak duże opady w tak krótkim czasie są dużo bardziej prawdopodobne w ocieplającym się klimacie niż w takim, jaki mieliśmy jeszcze 20-30 lat temu. I ich częstotliwość też jest większa. Odpowiedzią na takie problemy oczywiście powinno być odpowiednie zarządzanie, rozbiórka części zapór, zwłaszcza tych starszych i zwłaszcza tych, które nie pełnią już swoich funkcji, oraz odpowiednie utrzymanie zapór nowszych. Z tym w Libii zdecydowanie był ogromny problem. Ale jeszcze wracając do tej katastrofy, która teraz miała miejsce w Libii, tam problemem było coś jeszcze. W mieście Derna nie została zarządzona ewakuacja, co związane jest między innymi z tym, że Libia nie dostosowuje się do standardów narzucanych przez Światową Organizację Meteorologiczną, jeśli chodzi o prognozowanie zjawisk pogodowych i o ostrzeganie, więc tutaj jest na pewno wiele do nadrobienia, ponieważ nawet przy takiej katastrofie, jeśli mieszkańcy zostaliby ostrzeżeni odpowiednio wcześniej, zostałaby przeprowadzona ewakuacja miasta, no to prawdopodobnie w większości śmierci ludzi można by uniknąć. W krajach bardziej rozwiniętych, bogatszych i bardziej stabilnych politycznie te sprawy są oczywiście załatwione lepiej, ale to nie oznacza, że takich katastrof nie będzie. Być może ich skala, jeśli chodzi o śmiertelność ludzi, będzie mniejsza, ale należy pamiętać, że to właśnie w Europie, w Ameryce Północnej, więc w tych najbardziej i najwcześniej rozwiniętych miejscach świata mamy najstarsze zapory. Więc liczba tych zdarzeń związanych z ich zawalaniem będzie rosła także i u nas. Pytanie, jak do tego podejdziemy. Czy zaczniemy rozbierać zapory, czy też nie. Sugestią bardzo silną od naukowców, hydrologów jest to, żeby pozbywać się zapór, które już nie pełnią swojej funkcji albo których utrzymanie jest zbyt drogie. Więc względy tego typu też są dość istotne, nie tylko migracje ryb, o których mówiłem wielokrotnie.
To tyle w tym odcinku. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych.